Czy kiedykolwiek czułeś się zagubiony? Udowodnię Ci dzisiaj, że jakikolwiek sposób myślenia wybierzesz, zawsze będziesz miał rację. Wyobraź sobie sytuację, że jakimś cudem wylądowałeś w Chile. Jesteś z dala od rodziny, od przyjaciół, od swojej strefy komfortu. Nie znasz praktycznie języka. W pewnym momencie robisz się głodny. Co robisz? Odpuszczasz? Czy wiesz, że jakoś ci się uda? Że jakoś kupisz to jedzenie? Prawda jest taka, że ja też się boję codziennie. Nachodzą mnie takie myśli, mam myśli takie negatywne przed najprostszymi czynnościami. Takimi jak kupienie chleba, załóżmy, w sensie zapytania się, gdzie jest chleb, jak jestem w sklepie. Zapytanie się pani o mięso, że chciałbym mięso. I pomimo tego, że jakieś tam te słówka podstawowe znam, to boję się, po prostu strach mnie paraliżuje i nie mogę kupić tego. Często tak mi się zdarza. Teraz też mam w sobie strach, pomimo tego, że powiedziałem sobie, ok, kupię to, zrobię odcinek. I tak naprawdę mam jeszcze jeden strach. Mam przy sobie kamerę, tak? Nie wiem, jak zareagują te panie, nie wiem, czy ja zrozumiem. Nie wiem, czy się dogadam, no ale dobra. Postaram się znowu zamienić tą myśl, ten strach przed tym i wejść i kupić to, co potrzebuję, czyli nie wiem, chleb, mięso, zapytać się pani czy pana, zależy się, kto tam będzie. No i przełamać to. Także no to. Także zaczynamy. Zobaczmy. Hola. Nie jestem fanem tego, no ale często sobie lubię tosty zrobić na nim. Następnie chciałbym pójść do pani, która sprzedaje tam mięso. Zobaczymy, czy ma jakiegoś kurczaka. Zapytam się, czy... Dobra. Kurczę, chyba nie mają piersi. No problema, na problem. Nie mają piersi chyba. No kurczę. No dobra, teraz nie będę tłumaczył, jak jest noga z kurczaka. Nie wiem, spróbuję po prostu kupić. Bo wiem, że pierś jest peczuga. Pierś z kurczaka. No dobra, spróbuję kupić nogę. Na zupę. Uno, por favor, ese? Solo uno, gracias. 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 Mamy nogę z kurczaka. No już powiem wam, że się bałem trochę. Ale bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Już miałem jakieś takie myśli, że mnie pani nie zrozumie. No ale... No tak, wstałem w takim miejscu, że akurat była tylko ta noga z kurczaka. Tylko żeby było, jakby tam była noga, skrzydełko, pierś i... No ale dobra, udało się. Teraz zobaczmy następne. I może mleko. Tak, mleko do protein. Kurczaka mam na zupę. Chleb jest. Także jeszcze... Tutaj mam akurat listę. Patrzę na listę. Mleko i potem pojedziemy do sklepu z warzywami. Może postaram się kogoś zapytać, gdzie jest mleko. Zobaczmy. Hola, leche? Leche? Sí, oh, gracias. Okej, tam jest mleko. Znam jedno słowo lecie, tak. Wystarczyło powiedzieć lecie i to wszystko jest w głowie. Pan przemiły pokazał, gdzie jest, no to mamy mleko na proteiny. No dobra, jest mleko. Jeszcze do tego jakąś szynkę wezmę do tościka. Żeby nie było za prosto, no to zapytamy się pani może. Wiem, że ciento, chyba to jest 100, to jest 100. Do ciento, to jest, tak, do ciento. No to 200 gram szyneczki z kurczaka. Zobaczmy, czy się uda. Nie będę szedł na łatwość. Zapytam się tutaj pana. O, muchas gracias. Thank you. Tu trzeba takie numerki mieć, żeby kupić mięsko. Zapomniałem wziąć. Tutaj pani przywołuje z tych numerków. T36. 36. Się wydaje. 36. Właśnie słyszałem, jak pani tutaj
wskazywała palcem i powiedziała quiero. Także powiem to samo. Quiero, a wiem, że kurczak to jest podzio. No i 200 gramos. Zobaczymy. Tu prima. 36. ¿Sí? Quiero pollo. Pollo. 200 gramos. Pollo Sí. cocido, pollo caramelado. Cocida. ¿Cocido cuánto? 200 gramos, por favor. 2.390. Perfecto. Gracias. Buena. Gracias. Nie zrozumiałem dokładnie, no ale dobra, mam kurczaka. Szynkę z kurczaka. No to lecimy dalej do następnego. Poszło jakoś ok, pomimo, że się stresowałem. Jeszcze jestem z kamerą, pełno ludzi. No ale dobra, poszło. Teraz lecimy do sklepu z warzywami. Hola. No to co, następny przystanek. Strach jest, bo tutaj typowo muszę z kasjerką porozmawiać, albo z kasjerem. No dobra. Trzeba zastąpić tą myśl strachu z myślą, że się uda. Nic nie rozumiem. No dobra. Zazwyczaj płacę kartą debetową. No co, powiem debito. To jest to słowo, co znam. Zobaczymy, jak pójdzie. Czy uda mi się zapłacić za to wszystko. Hola, hola. ¿Debito? Sí, debito. Con debito, sí. Sí, señor. No, pero es de hoy. ¿Ah? Son de hoy. 4.440. Sí, Ah, no me falta. Debit. Esto. debito. 5.940. Las mujeres de amado. Gracias. Perfecto, muchas gracias. 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 Ciao, bye bye. Kurczę, udało się. Pomimo tego, że jak zaczęli mówić do siebie tam, ten pan, co przede mną był, te państwo, co przede mną byli, z tą panią tak szybko po hiszpańsku, to całkowicie pogubiony. I już mi się stresik włączył, że coś zacznie do mnie mówić i będę musiał odpowiedzieć, no ale okej, udało się. Debito i tyle. Wystarczyło. Mam rzeczy. Pomimo tyle strachu, co było, udało się. No to tak, już po wszystkim. Kupiłem to wszystko, co potrzebowałem i tak naprawdę jakąkolwiek bym opcję nie wybrał w dzisiejszym dniu, czyli pierwszą taką, jak już miałem przed samym nagrywaniem, jak jechałem tutaj w aucie, przed samym sklepem, to już mi się pojawiała myśl, że nie dam sobie rady, że co jeśli mnie nie zrozumieją, a co jeśli kamerę włączę i ktoś będzie patrzył, albo w ogóle 1000 myśli negatywnych. No albo tą drugą opcję, że dam sobie radę, pomimo że znam tylko podstawowe słowa, to dogadam się, będę miał to wszystko, co potrzebuję. To tak naprawdę zawsze będę miał rację, czy wybierę tą pierwszą opcję, czy drugą. Także to jest taki mój przekaz dla Ciebie też, że zawsze będziesz miał rację. Czy powiesz sobie, że nie dasz rady, czy sobie powiesz, że dasz radę. Także.
¿verdad? Hola.